Siema, czas na kolejny epizod śniadaniowy, jeden z moich ulubionych. Szykuję się i widzimy się w samochodzie. Hej. Podróż będzie ciekawsza o tyle, że dzisiaj mamy kolejny sztorm. I mam nadzieję na studio to nam nie będzie potrzebne. A jeżeli będzie potrzebne, to powiem dokładnie o co chodzi. Dobra, zawijam się. Dzień dobry moi drodzy, z samego rana podczas sztormu wybieramy się do miejscowości o nazwie Newcastle on the Lyme. Jak już powiedziałem Wam na samym początku, te śniadaniowe to są takie moje ulubione epizody, ale mają swoje plusy. Jednym z plusów jest to, że szybko to nagram. To znaczy nie myślę, nie stresuję się, trochę nieraz tak mam przed epizodami. Martwię się o studio, czy pogoda będzie, czy ludzie będą, czy muza będzie w lokalu. I to jest ten plus. Szybko to nagram, będę miał już później całą resztę soboty, bo jedziemy tam w sobotę, wolną. Drugim plusem jest to, że po prostu jak jeżdżę na śniadania, to zazwyczaj jem coś naprawdę ciekawego. I tutaj były pierwsze moje śniadania. Jeżeli to oglądaliście, to znaczy, że oglądacie już mnie od jakiegoś czasu, za co jestem mega wdzięczny, a jeżeli nie, to sobie zobaczcie. Birogi Manchester. Trzecim, najważniejszym w sumie plusem to jest to, że jest po prostu wcześnie rano i też nie wiadomo ile samochodów nie ma. Także mówimy stanowcze nie korkom. Dzięki Tobie, mój drogi widzu, niestety nie dogrzebałem się do tego komentarza, aby osobiście po imieniu Tobie podziękować. Dowiedziałem się o tej miejscówce, a wybieramy się dzisiaj do Fresco Cafe and Eatery. I powiem Wam, że te Fresco Cafe and Eatery to jest miejscówka kafejka, która serwuje polskie obiady również. I dowiem się, bo my nie jedziemy tam na polski obiad, jadę sobie tam na śniadanie i dowiem się w ogóle jak wygląda to z tymi obiadami. Jeżeli byście Wy na przykład chcieli, to macie tutaj wszystko podane na tacy. Z tego co widziałem na ich Facebookach i w ogóle nie na Facebookach, na Google'ach też na fotkach, to lokal prezentuje się fenomenalnie. Te dania podawane też są ładnie i specjalnie Wam nie pokazuję tego, żebyście zobaczyli w momencie jak wjadę tam, jak PL-owska armia wjedzie. Ale zanim wjedziemy, to musimy tam dojechać. Koncentracja, z rana może mi się trochę język plątać, musicie mi to wybaczyć. A nasza Ania coś powie, coś ciekawego na temat Newcastle on the Lyme. Czyli co? Tradycja Kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat tego miejsca. Newcastle under Lyme to ciekawe miasto w hrabstwie Staffordshire w Anglii, które często mylone jest z większym Newcastle upon Tyne. Choć nie ma statusu miasta, formalnie jest to market town, ma bogatą historię i sporo unikalnych cech. Nazwa i początki: Newcastle oznacza nowy zamek, który został wybudowany tu w XII wieku, aby kontrolować szlak handlowy do Chester. Dziś po zamku pozostały jedynie ruiny i wzgórze zamkowe. Lyme odnosi się do pobliskiego lasu Lyme Forest. Rynek, miasto od średniowiecza, pełniło rolę ośrodka handlowego. Rynek w Newcastle under Lyme działa nieprzerwanie od XIII wieku i do dziś w centrum organizowane są targi. Uniwersytet Keele, w pobliżu znajduje się kampus Keele University, znany z pięknego parku i międzynarodowego środowiska studenckiego. Kultura i teatr. Ważnym miejscem jest New Vic Theatre, pierwszy na świecie profesjonalny teatr w okrągłej formie. Theatre in the round, co daje widzom nietypowe wrażenia. Przyroda i parki. W samym centrum znajdziesz Queen's Gardens i Lyme Valley Park, które dają wytchnienie od miejskiego zgiełku. Tradycja garncarska. Okolice Newcastle under Lyme, zwłaszcza pobliski Stoke-on-Trent, słyną z przemysłu ceramicznego. To właśnie tu narodziły się niektóre ze światowych marek porcelany i ceramiki. To miasto nie jest turystycznym gigantem, ale ma swój urok. Łączy klimat tradycyjnego angielskiego market town z nowoczesnym duchem dzięki studentom i młodym mieszkańcom.
Witajcie w o dziwo słonecznym Newcastle, ale tym under Lyme. Jesteśmy na miejscu Castle Car Park i szybka taka uwaga, że jeżeli podjedziecie do tego budynku, to te shootery będą na dole. Po prostu zamknięte. No i tam kogoś widziałem na Google'ach marudzi, że wygląda budynek na zamknięty, ale jak podjedziecie furą pod te rolety, to one się otwierają. Jesteśmy chyba, nie wiem, z parę minut, nawet nie, od Fresco. No i co, słuchajcie, pogoda się poprawia, mam nadzieję, że tak zostanie, bo niby się mówi nie chwalcie dnia przed zachodem słońca, a do zachodu jeszcze trochę mamy, bo jesteśmy troszkę przed 9, o 9 godzinie otwierają, ja jestem mega głodny, mam nadzieję, że to wiadro i ciężarki nie będą potrzebne, jeżeli chodzi o studio. Dowiecie się tam, ile zapłaciłem, etc. A ile Was kosztuje polubienie tego wideo i subskrypcja tego kanału, to jest 0. Także zapraszam. Dobra, nie przedłużamy. Fresco Cafe and Eatery, PL-owska armia. Oby śniadanie było dobre. Chodźcie. Zamówienie złożone i póki gwiazda epizodu wiedzie, czyli śniadanie, na które czekałem i się nie mogłem doczekać, to pijemy herbatkę. Tradycja musi zostać podtrzymana. Ta herbata pachnie niesamowicie. Za Ciebie, drogi widzu, który poleciłeś mi tą miejscówkę. Za Ciebie, Elu. Ela to jest Big Boss. Za Fresco Coffee and Eatery i za Newcastle on the Line. No i za Was, moi drodzy widzowie. Powiem Wam, że już zobaczyłem moje danie i zaraz wchodzi i jest niesamowite. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra. Danie, którego nigdy nie jadłem jeszcze na YouTube'owskich wojażach i tak naprawdę nie jadłem tego, ogólnie nie jadam tego. Nie wiem czemu, może to zmienię, bo patrząc na to, to jest coś niesamowitego. Patrzcie na to. Aż musiałem się wyedukować, jak to dokładnie poprawnie powiedzieć, czyli to jest tak zwany croissant z scrambled egg i z bekonem i sałateczka i rucola. Patrzcie jeszcze raz na to. Jedyny problem to od razu mówię, że może być z tą deseczką. Jakkolwiek to ładnie wygląda, to może być niepraktyczne, ale nie wiem nawet jak to zjeść. Dobra, próbujemy. Niesamowicie delikatne. Niesamowicie delikatne, ale też równie dobrze niestety niesamowicie niepraktyczne te deseczki są. To ślicznie naprawdę wygląda, tylko że wszystko się rozwala. Ja w ogóle nawet nie mam pojęcia jak to się je, bo to jest takie delikatne. Nie wiem czy to się po prostu kroi, czy ten, ja to wziąłem jakiegoś hot doga
Dobra, zobaczymy jeszcze raz tak. Chyba to się takie na kulturze. Wpuścić chamstwo na salony. No i co? I wkurza mnie tylko jedno, że taka kafejka tutaj tak ładnie prezentująca się i serwująca takie, powiem wam w podsumowaniu, jakie jedzenie, jest jeszcze pusta. Wiem, że jest otwarcie, dopiero jest sobota, ale jestem przekonany, że w jakichś Kostach albo w jakichś Nero, Badziewiach, sieciówkach tam już są tłumy. Smutne. Ale my tutaj się nie smucimy na tym kanale. No i co? Jeżeli wiecie i oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie dobrze, że ja trochę potrafię zjeść. To oznacza, że wjechała druga opcja śniadaniowa. I tak, to jest kolejny croissant, ale tym razem zjem na kulturze i tym razem to jest croissant z pomidorkiem, z mozzarellą i z szyneczką. W ogóle sprawdzam pogodę i tutaj pokazuje, że o 11 będzie ogień deszczowy. Mam nadzieję, że zdążę wybrać się do studia, nagrać wszystko, zanim zacznie padać. Ale nie pospieszamy się, nie po to wstaję. Rano jadę troszkę ponad godzinę do Newcastle under Lyme, żeby w pośpiechu jeść. A zastanawia mnie smak tej szynki, bo takiej szynki już dawno nie jadłem. Mega. Do tego ser mozzarella. Dokończam moje drugie śniadanie i co? Co to byłoby za kafejka bez spróbowania kawy oraz bez spróbowania ciasta, które składniki nazwy potrafimy wymówić. Wiecie, jak ja zawsze piję czarną, bez cukru, bez mleka, ale od czasu do czasu mam taki lekki treat, czyli tak samo było w Blackburn. U Asi wypiłem migdałowe, pistacjową kawę, a tutaj piję macchiato, coś takiego. I macchiato to jest jakaś kawa z czekoladą. Ela mnie zapewniała. No i do tego mamy nut cake. Zbieram energii przed studiem, bo jeszcze na szczęście nie pada, jeszcze trochę mamy. Także co, próbujemy kawę? Pyszota. I próbujemy tego ciacha. Potrzebowałem tej energii z samego rana. Ja dokończam ciasto, dokończam kawę i bez znaczenia, czy będzie padało, czy nie będzie padało, widzimy się za chwilę w tym studiu, które mam nadzieję pomimo pogody Wam się spodoba. Słuchajcie, zignorujcie tą trasę na początku, jak szedłem, bo szedłem naokoło. Patrzcie na to. Tu jest wejście do parkingu, a fresko jest tam. Także nie musicie iść tutaj naokoło. Nie tak dawno temu. Pogoda się poprawia, mam nadzieję, że tak zostanie, bo niby się mówi nie chwalcie dnia przed zachodem słońca. Dobra, jak zauważyliście, pada, a o to chodzi z tym wiadrem. Wiadro jest tak, są ciężarki, ja je sobie stawiam tutaj i będzie lokalizacja studia. Witajcie moi drodzy w studiu PL-owskim. Dzisiaj zdecydowanie nie przedłużamy tego epizodu. Jesteśmy w ogóle w Harecastle Tunnel Entrance. Po prostu jest to tunel, tutaj ten widzicie i jak już wiecie albo nie wiecie, teraz się dowiecie, ja uwielbiam narrowboat, uwielbiam ogólnie te kanały i tutaj taka łódka wpływa sobie do tego kanału.
A taka w ogóle ciekawostka jest, że w tym kanale prawdopodobnie straszy. Nas już chyba nic nie przestraszy, skoro postanowiłem siedzieć tutaj w tą pogodę i podsumować tą miejscówkę. A skoro o wilku mowa, to czas na podsumowanie Fresco w Newcastle on the Lyme. W ogóle taka ciekawostka, że Fresco obchodzi w dniu właśnie wyjścia tego epizodu, obchodzi swoje pierwszy roczek. Wszystkiego dobrego, Elu, i jak najwięcej lat w biznesie. Lokal dopiero jest otwarty 1 rok, ale ślicznie się prezentuje, w ogóle cozy. Ja uwielbiam takie miejscówki, takie independent. Nie sieciówki, nie jakieś Kosty, jakieś Nero, Badziewia. Tutaj jest wszystko, a jak jedzenie, zaraz powiem. Człowiek uczy się całe życie i tak samo jest ze mną. Nauczyłem się wypowiadać w ogóle to croissant. I miałem 2 croissant dzisiaj, jeden z jajecznicą, z bekonem, z rukolą, drugi z mozzarellą, z szynką i z pomidorkiem. I od razu powiem, że mi najbardziej podsmaczyła ta pierwsza opcja, po prostu była ciepła. Już trochę zmarzłem wcześniej, zanim w ogóle doszedłem do Fresco i po prostu lubię jajka, no nie będę ściemniał, ale to w ogóle nie ujmuje drugiej opcji. Oba croissant jak najbardziej na plus. Przepyszna herbata, nieserwowana w plastikowym woreczku. Do tego kawa dzisiaj też mniejsza niż zwykle. No i do tego ciasto nutcake, czyli orzechowiec. Porcje jak to na śniadanie, one nie są jakieś wielkie, nie macie się nażreć z samego rana, zjeść. No ja jem więcej niż przypuszczam normalny zjadacz chleba, dlatego zjadłem 2 croissant. Ela bardzo przemiła, wajby jak najbardziej na plus, jedzenie naprawdę dobre, pyszne to jedzenie jest. Jeżeli chodzi o obiady, to tak jak powiedziałem w środku, polskie obiady serwują od godzin obiadowych, czyli zaobserwujcie sobie ich linki. Wszystkie linki będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Parking, tak jak też powiedziałem, macie zaraz obok. Naprawdę wychodzicie z tego parkingu i już widać Fresco. Także nie musicie żadnych kółek robić, od tego macie mnie, żeby wypróbował i Wam pokazał. Zanim wjedziemy w ceny i zanim wjedzie werdykt finalny, to dziękuję Tobie, mój nieznajomy, za polecenie tego miejsca i Was również zachęcam do opisania mi polecajek. A więc to, co marudy lubią najbardziej, czyli ceny. Herbata kosztowała 3 funty. Croissant z jajecznicą i zarówno drugi croissant kosztował 7,20 każdy. Kawa kosztowała 4,80, a ciasto kosztowało 3,50. Za całość we Fresco Cafe and Eatery w Newcastle on the Lyme zapłaciliśmy 25,70. No i jeżeli chodzi o ceny, 25,70 za to, co zjadłem, bo zjadłem 2 śniadania, czyli już ktoś nie musi tyle płacić, bo raczej tyle nie zjecie. Uważam za normalne ceny, za żadne jakieś wygórowane, a jeżeli Marudo jeden z drugim tradycyjnie uważa, że to są wygórowane ceny, to wychodzić z piwnic, wychodzić z nor gdzieś w świat i zobaczycie, jakie są realia. Także ceny we Fresco jak najbardziej na plus. Ceny jak najbardziej na plus, aż zimno mi w łapy. Ceny jak najbardziej na plus, atmosfera jak najbardziej na plus, lokal, porcje, no wiadomo, to są śniadaniowe, to nie są jedzenia takie obiadowe, nie wiem jak obiady tam będą wyglądały, może jeżeli jesteście stamtąd albo byliście, to napiszcie mi w komentarzu. Pierwszy roczek dla Fresco, jeszcze raz wszystkiego dobrego i powodzenia życzę w tym specyficznym biznesie, szczególnie serwującym Polakom jedzenie. No i co, werdykt, nie przedłużamy, już jestem cały mokry. Werdykt Fresco Cafe and Eatery w Newcastle on the Lyme. Miejscówkę uważam za, to są fanfary, za miejscówkę, która smaczy. Świetny lokal, świetnie w ogóle ta forma podania tych lokali jest, tych jedzeń. Musicie mi wybaczyć, bo to jest naprawdę zimno wiecznie i pada deszcz. Ta forma podania jedzeń jest fajna, naprawdę ładnie to wygląda, tylko te deski, tak jak w Blackburn mówiłem, nie są zbytnio praktyczne.
ale jeżeli już kroicie te croissant, to normalnie idzie zjeść, nie? Ja pierwszego jadłem jak dzikus, jak hot doga, nie wiedziałem, że tak się nie je. No i co? Smaczy ode mnie, ceny jak najbardziej przystępne. Dajcie znać, czy byliście tutaj, czy macie się zamiar wybrać, bo warto. Od razu mówię, że warto. Zaobserwujcie ich na socjalach. Ja już bardziej chyba mokry nie mogę być, ale uciekam do domu. Na szczęście mam ogrzewanie w samochodzie, odgrzeję się troszkę do domu i cozy, cały dzień siedzę w domu, nigdzie nie wychodzę. Także Was natomiast zachęcam do wychodzenia, może nie w taką pogodę, a chociaż zawsze możecie sobie w samochód wsiąść. Dzięki wielkie, że tu jesteście, że oglądacie moje wypociny. Tradycyjny apel, nie przepracowywać się, wychodzić z ukochanymi, ukochane też zabierać ukochanych i wspierać swoich, i wspierać takie niezależne kafejki, bo kiedyś to upadnie i utoniemy w tym bylejactwie. Także widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!